This is very famous in Lahore. Jak ludzie sobie wyobrażają Pakistan, jak jest naprawdę? Właśnie taki. Jest trochę optymistycznie, bo im wyżej schodzimy, to się poprawia pogoda. Także myślę, że będzie dobrze. Powiem wam, że nasz driver dzisiaj jest bardziej hardkorowy. Zapieprza mocno. Jak ktoś będzie pytał o ekstremalne rzeczy, które w życiu robiliśmy, jazda jeepem. Zdecydowanie. O Boże, jeszcze to. Najgorsze momenty, jak się trzeba wyminąć. A to taki tam spadek. Takie tam. Ale jeszcze. Dostałem za darmo. Patrzcie, tuk-tuk elegancko z Wi-Fi w środku. Całe miecho pokrojone. O Jezu, jeszcze ogon jest. Rzeźnik. Pięknie! Czarcioro. Środek miasta siedzi z dwoma krowami. No siema, siema. Patrzcie, jak rozpoczynamy kolejny dzień. Jakbyście chcieli wiedzieć, to tam jest Nanga Parbat. Ale mieliśmy wczoraj szczęście, że nam się udało to wszystko. Tylko teraz coraz bardziej pada, a my mamy trekking i później mamy jeepy, którymi tutaj przyjechaliśmy. A jak wyglądała trasa z jeepami, co sami widzieliście. Powiem tak, trzymać się trzeba opcji takiej, że ci ludzie tymi samochodami jeżdżą całe życie. I nie znają te drogi i tak dalej. Ale jednak, wiecie, no, trochę to jest niebezpieczne. Bo lało naprawdę całą noc. Dużo błota. Miejmy nadzieję, że jak zejdziemy niżej, bo musimy zejść tam jeszcze paręset metrów, obniżyć poziom, na który idziemy, to że może tej chmury tam nie będzie, że może tam w ogóle nie padało, że po prostu to się trzyma tutaj gór, tych wysokich. Miejmy nadzieję. I na śniadanie. Śniadanko, wszyscy gotowi. Siemanko, siemanko, siemanko. Ale dzisiaj mamy trekking fajny. O, ja ledwo idę. Patrzcie, wcześniej chociaż było jeszcze las widać. A teraz to już nie ma nic. Gotowi na podróż. Wczoraj. Właśnie rozmawiamy o tym, że gdybyśmy zobaczyli taki widok wczoraj rano, to byśmy w ogóle nie ruszyli. Pozamiatane by było totalnie. A na szczęście zobaczyliśmy to, co chcieliśmy, mamy zdjęcia, wszystko jest tak elegancko, filmiki ładne. No ale teraz trzeba wrócić. Ale warto mieć ze sobą jednak coś przeciwdeszczowego. Tak, bo na przykład ja nie miałem i pożyczyłem. Od Marzenki taki piękny niebieski płaszczyk. Tak. I to go ratuje. A ja jestem przygotowana. Pamiętajcie, stylowo nawet w górach trzeba wyglądać, co nie? Tak, te dziewczyny, które w szpilkach wchodziły na Kasprowy na przykład, nie? Stylówka. Powiem wam tak, w tyle ile kup depnąłem od wczoraj, to szczęście będę miał do końca życia. No ale cóż, tak to jest. Trasa 2 godziny, no może nawet krócej, bo może w 1,5 dojdziemy, chyba że będzie naprawdę duże błoto. Ale troszkę lepiej się robi, zaczyna się trochę rozjaśniać. Mgła przechodzi, tylko żeby z tych gór wyjść. Będziemy 600 metrów schodzić jeszcze niżej, znaczy niżej na 2700 idziemy, także tam już może być zupełnie inna pogoda. Jest trochę optymistycznie, bo im wyżej schodzimy, to się poprawia pogoda, także myślę, że będzie dobrze. Przynajmniej wszyscy mają taką nadzieję.
bo tymi jeepami jechać po błocie, w tych górach, przy tych przypaściach, no to średnio. Wiecie, co jest fajne? Że teraz niby znowu powrót do Pakistanu, ale w zupełnie innej wersji. Czyli mimo tamtej serii, moim zdaniem, niesamowicie udanej, bardzo dobrej, teraz jest nowa, a jednak wam pokażę coś innego. Także to jest naprawdę spoks. Także polecam śledzić na bieżąco odcinki i polecam odwiedzić Pakistan. Jest naprawdę fajnie. Ale to wygląda co? A jesteśmy na dole. Czas wyśmienity. W 50 minut 6 km. Także bardzo dobrze. Tutaj błotkiem i kupą. Nasrane wszędzie, na całej trasie. No ale cóż, to podobno na szczęście, nie? Jak się wdepnie. Powiedzmy. Nie, to jak na ciebie natraf tak. A, no to niestety. Szczęścia braknie. Nie. Będzie. Teraz przesiadka na jeepy i ruszamy w dwugodzinną trasę jeepami. Karty chłopy pykają. Wywróżyliśmy sobie dobrą pogodę. Właśnie idziemy do jeepów i wyszło słońce. Także elegancko. Powiem wam, że jak się pomyślałem o tym, że może tam być błoto, to nie wyglądało naprawdę dobrze i afirmacja. No i teraz trzeba znaleźć naszego jeepa. Startujemy. Teraz nas dzielą na jeepy. O, nasz jest tam z przodu. Dzisiaj jadę na krawędzi, także będę miał dodatkową adrenalinkę. Ej, fajna bluza, gdzie kupiłaś? Duży wernika. Nasz kierowca. Się boję o ten plecak, wiesz? On ciebie nie do końca. On nigdzie nie wypadnie. Powiem wam, że nasz driver dzisiaj jest bardziej hardkorowy. Zapieprza mocno. Jak ktoś będzie pytał o ekstremalne rzeczy, które w życiu robiliśmy, jazda jeepem. Zdecydowanie. O Boże, jeszcze to. Patrz jak se tańczą. No. Postój na dance. Pakistańskie disco. Jak ludzie sobie wyobrażają Pakistan, jak jest naprawdę? Właśnie taki. Imprezka. To są imprezki. Właśnie przed chwilą mówiłem, jak ludzie sobie wyobrażają Pakistan, jak jest naprawdę, właśnie jest taki. Pakistan Piękny jest niesamowity. i uśmiechnięci ludzie, bardzo mili. O, tu jest niewesoło. Najgorsze momenty, jak się trzeba wyminąć. A tu taki tam spadek. Takie tam. O, gdzieś. Zrobił się lekki problem.
Dobra, damy radę. Afera była, jakiś wąs był, ale jak przyszliśmy, to już nie było. Żyjemy, jesteśmy na dole. Powiem wam, że naprawdę to jest taka trasa, że Jak babcia połamana. wytrzęsło nas całych. Ale to, jakie tam są widoki w tych górach, na Fairy Meadows, szok. Próbujemy, patrzcie, jak muszki tu latają ładnie. Przygotowują tu jedzonko. Zobaczymy, jakby... No. This one is dal, yeah? Yes, this one is dal. Okay. You are eating for the rest of your life. Okay. Tutaj będzie kebabik przygotowany. Cyk. Gołą ręką do oleju. Się smaży mięsko. Za kebaba i czaj 4 zł w sumie. To są dobre. What he say? He's speaking in Arabic. What he say? उर्दू में बताओ मैं इसका बताऊं क्या बोल रहा Dobra, dobra, coś powiedział, ale nie wiadomo. Po arabsku. Właśnie skończyliśmy nasz obiadek. Powiem wam, że naprawdę uczciwe ceny. Mieliśmy tak, 2 napoje, 2 zupy, 2 burgery, jeszcze plus do tego ryż z kurczakiem i zapłaciliśmy 33 zł. Szok po prostu. I to jesteśmy podobno w takiej najlepszej restauracji w okolicy. Dobra. Jedziemy teraz na miejsce, gdzie właśnie krzyżują się 3 pasma górskie. Będzie Karakorum, Himalaje i... Zdrówko! Jakie jest trzecie pasmo górskie? Hindukusz, dokładnie. I Hindukusz. I właśnie tam teraz jedziemy. Zaraz wam pokażę. No i jesteśmy tutaj. 3 pasma górskie się krzyżują. Zaraz dokładnie Ola albo Gosia opowiedzą. Dobra, tam, gdzie tam wyziera Rakaposhi, takie zaśnieżone trochę, Karakorum. Jedziemy na Karakorum. Tu za nami, o tam, Himalaje, skąd przyjechaliśmy z Nangą Parbat. I teraz tam jest Hindukusz, czyli ten trzeci największy łańcuch. No i to są 3 największe łańcuchy górskie świata i się tu się właśnie łączą. I przy okazji jeszcze 2 rzeki, ta mniejsza w sumie Indus i Gilgit. No i wzdłuż Indusu sobie dużą część trasy jedziemy, nie? I tak tutaj jest fajnie. I my teraz na Karakorum. Hindukusz w ogóle oznacza zabójca Hindusów, więc ma bardzo wdzięczną nazwę. A Himalaje to znaczy pokryty śniegiem. Karakorum ma różne wersje, tak, skąd pochodzi nazwa, ale ostatecznie nie wiadomo, jaka jest prawdziwa. No i też tak mało w sumie oryginalnie ze szczytami Karakorum, nie? No bo jest K1, K2, K3, K4 do K12 i wszystkie zostały tak nazwane w kolejności, jak były robione geodezyjne pomiary. Okay. Więc K2 jest najwyższym szczytem, no i drugim szczytem świata i zostało K2. No. To jest dobra ciekawostka też, czyli po prostu od Karakorum 2, tak? Słucham? A K1 ile ma? K1 nie pamiętam dokładnie ile ma. K1 to jest chyba Gasheroprom 1, czyli to też jest 8000, tylko odkryli go, znaczy wcześniej, najpierw zaczęli mierzyć niż K2, nie? Okej. No. To tutaj ta ścieżka z tym mostkiem i te chałupki tam, to jest stary jedwabny szlak, czyli ten prawdziwy, oryginalny z III wieku przed naszą erą, którym właśnie wwożono towary z Chin na Bliski Wschód, do Europy, to co wszystko się łączyło, dopóki gdzieś tam później w XVII wieku sobie nie odkryli, że jeszcze można wodą. I tam ta chałupka, to tam sobie odpoczywał Maharadża. Tam sobie siedział i odpoczywał, jak jeździł. To jest bardzo ciekawe, no.
No i później wybudowali Karakorum Highway, nie? Więc już nie było potrzeba tego starego jedwabnego szlaku, no teraz jest nowy jedwabny szlak, Tak. nie? Więc całe Karakorum jest częścią tego wszystkiego. Ciekawe, ciekawe. Przyjechaliśmy właśnie do miejscowości Gilgit. Pamiętam właśnie jak kiedyś tutaj byłem. Się trochę pogubiłem wtedy. Mamy krótki postój tutaj. Musimy wypłacić pieniądze i kupić karty SIM. W tym odcinku bardzo chciałbym wam polecić oczywiście. Lecę na wakacje.pl. Możecie tam znaleźć bardzo fajne oferty. Zresztą jak poszukacie na Instagramie, poszukacie po prostu na ich stronie, to zobaczycie, że oferty są bardzo, bardzo mocne. Mogą wam pomóc znaleźć loty, mogą wam pomóc znaleźć hotel lub po prostu całe oferty wakacyjne. Także zapraszam serdecznie na ich Insta albo na ich stronę. Na Osłowojownik 15 jeszcze możecie zniżki 15% dostać na ich usługi, to też warto skorzystać. Wszyscy załatwiają jeszcze karty. A idę zobaczyć gdzieś. Strasznie powoli to idzie. Zobaczyć co tu mają do jedzenia. No i ciekawie to wygląda, przyznam szczerze. Nie wiem co to jest. Hello! Salam alaikum. O, tutaj też coś jest. Hello, sir. Go. One, this one. One. Spróbuję co to jest. No coś warzywnego. Dostałem za darmo. Ludzie są naprawdę no dobrzy. Ostatnio jak tu podróżowałem, to naprawdę wiele razy miałem tak, że ludzie mi po prostu dawali za darmo różne rzeczy. W środku ziemniaki z przyprawami jakimiś. Smaczne, bardzo. Normalnie pan mówi, że kosztuje 30. 30 to jest jakieś 40 groszy do takiego jednego samosa. W ogóle wczoraj mieliśmy tak dobry wieczór przy ognisku. Wiecie, każdy opowiada jakieś historie swoje podróżnicze, jakieś ciekawe miejsca, gdzieś coś jadł szalonego jakiegoś, albo ktoś coś przeżył. No, fajne. Jest z nami taka Marzenka. Ona podróżowała jeszcze, wiecie, za czasów jak nie było telefonów na przykład. I wiecie, gdzieś poleciała do Meksyku, czy gdzieś do Chin, czy gdzieś. I wiecie, to były zupełnie inne podróże niż teraz. Nie było telefonów, żeby wiecie, mapy w telefonach i tak dalej. Także zupełnie co innego. No i niesamowicie, jak ona to opowiada, jakie to były przygody. No, przyznam szczerze, że trochę jej zazdrościłem tego. Bo to było takie prawdziwe, takie podróżowanie, takie z krwi i kości, wiecie, jak... że po prostu się jechało i się odkrywało. Ona mówi, że się po prostu z jakichś tam książek uczyli w jakichś miejscach danych lub gdzieś jeszcze, może gdzieś tam na forum coś gdzieś jakieś wyczytali. Niesamowita sprawa. Patrzcie, tuk-tuk elegancko, z Wi-Fi w środku. Niezły kit. Na 100% nie ma Wi-Fi. Jak tu ledwo gdzie jest internet, co dopiero Wi-Fi w tuk-tuku. To możecie sobie zjeść nóżki kurze. Albo kacze. Kacze chyba raczej. Tutaj sobie pochodziłem ulicami. No i właśnie zaczepili mnie, że skąd jestem, co robię, jaki plan mam na Pakistan. Bardzo mi się Tu nie ma nikogo, tylko nasze rzeczy są. Jest otwarty? Normalnie. Hej!
Chciałem zobaczyć do sklepu, co mają dobrego. Patrzcie, jakie ładne słodycze. Tak wygląda w sklepiku. Zakupy zrobione malutkie. I właśnie teraz chłopaki coś tam popytali w sklepie. Pytali, czy chce się napić z nimi herbatki. Właśnie pytanie, picie herbaty. To akurat z Pakistanu pamiętam chyba najlepiej, bo co chwilę właśnie pamiętam, szczególnie w Peshawar to było, że ludzie mnie zaczepiali, bo byli bardzo ciekawi mną, co ja tam w ogóle robię. I to każdy proponował właśnie, żeby napić herbaty. Bo dla nich to jest taki okaz, wiecie, z ich strony okaz szacunku do mnie, żeby się ze mną napić, porozmawiać. No a z mojej strony właśnie, żeby się napić, no ale akurat, że musimy jechać, to nie mogłem przyjąć zaproszenia, ale bardzo podziękowałem oczywiście. No i fajne to jest. Środek miasta się idzie z 2 krokami. Awantura. Chłopy się będą lały. W IV wieku przed naszą erą były wszystkie wyczyny, który niestrodzącym faktem jest to, że kolos z Rhodos był ostatnim z 7 cudów, który został ukończony po This is called jalebi. I have a special name for this. I call sugar in tubes. Sugar in tubes. Yeah, this is only sugar. And this one? And इसको क्या बोलते हो? This is shakarpara. We call it shakarpara, but it looks like very. I don't know. No really good. Not really good. Patrz, tak? Ja połowę spróbuję. Sam cukier. No, naprawdę. To jest mega słodkie. Bardzo strasznie miałam ochotę na sam cukier. Ale No to... popularne, ale tak słodkie, że nie zaczęłam jeść tylko mały kawałek. To jest takie jakby trochę ciasta wrzucone. Trochę ciasta, cukier. Kurzowe. It's addictive, you know. Dobra, daj gryza. This is not chapati. No? This is a local food called chop choro. What is inside? Inside there is like minced meat. You know that, no? Minced meat and some vegetables. Okay, I will try one. How much? Piotrkowi 50 jutro nie rupees skończył only. w toalecie. How much? 50 rupees. 50 rupees. 50 rupees. To 50 rupees to jest 6. Ola, 50 rupees to jest ile? 0.001 zloty. Ile? 70 groszy. 70 groszy za takiego Open obrotu. it like this, then you. Ah, kurwa, gorąco. yeah. Oj. O, jest takie kary w środku jakby. To nie co to jest. A, tu jest jakieś mięsko. Warzywa chyba. No i mięsko takie lekkie. Lekkie mięsko. Ale bardzo dobra. Liver, the stomach. Całe mięcho pokrojone. O Jezu, jeszcze ogon jest. Rzeźnik. Robię na kawałki. Hello. We cut this and we eat the brain inside. Yeah. The people like the brain? Brain, yeah, because they don't have brain, so they have to, you know. Dobre. Dobre, dobre. This is very famous in Lahore. In Lahore? We call it pie, like. Uh-huh. And the Lahori peoples eat in the breakfast, and it's very heavy. Really? And we believe that it's very powerful. I think you might need it. No, you don't need it. Next time. Ah, yeah, there, yeah, I see. Marek. Pomarek pan tu obczyszcza właśnie nogi. Yeah, they clean it, then you have to clean it. Dwa duże jaki. Coś tam bliżej. No, salam alejkum. Macie atrakcje, to tutaj dwie laseczki siedzą w samochodzie. A, widziałem. O! A, jakie wielkie. Dwa jaki. No, yeah. Big. Zobaczmy, co tu jeszcze mają. O, tu się coś... Tu jeszcze się... A, to frytki. Hello, salam alejkum. Spicy potatoes. Spicy potato. We will make jalebi now. O. This is how we make. Aha. Bo możesz nakręcić, jak to właśnie robią. Homemade. This is called juba. W tym, jakby tam jest cukier roztopiony. Najpierw robi ciasto Aha. i później macza w tym cukrze, tylko po prostu już. No.
Tutaj właśnie pan robi te ostre. Bardzo są ostre? W ogóle? A to on mówi, że to są ostre. Próbowałem, bardzo słodkie. Tak, to w ogóle nie jest ostre. Ani trochę. Dobre? To ciekawe, co to jest to czerwone. No, ale jakie sprytne te lodówki. Lokalny barber. Uczciwie. To idź. Patrz, jak oni tu dużo dają tego mięsa do środka. No. Okej, one fry. Wziąłeś? A, okej, no. To może weźmy, bo już ten. Przyjechaliśmy już do naszego hotelu. Właśnie jesteśmy po kolacji. I rano zobaczycie, jaki tutaj mamy widok. Bo tutaj jest jezioro. Mieszkamy właśnie nad samym jeziorem. Pokażę wam, jaki pokój mamy. Klasik. Kocyk. Będzie dobrze. Pozdrowienia z Pakistanu. To na dzisiaj 6. dzień. 6? 6. I don't know. Wiecie, jak to w podróży. Ja wczoraj w ogóle myślałem, że jest czwartek, a była niedziela. W podróży to różnie bywa. Jesteśmy właśnie nad jeziorem Abbottabad. Idziemy! Właśnie po nas przyszli. Ale dzisiaj nie będzie odcinka właśnie stąd, ponieważ lecimy dalej. Troszkę trzeba było zmienić plan ze względu na pogodę. I dzisiaj po prostu jedziemy trasą. No. Dzisiaj lecimy trasą w stronę chińskiej granicy. Szybko sobie rzućcie jeszcze okiem tylko na jeziorko. Tylko właśnie jest tak. Dlatego o to chodzi, że zmieniliśmy po prostu dzisiejszy plan. Dzisiejszy dzień zamieniliśmy po prostu z jutrzejszym. Jutro tu wrócimy. Będzie rejs, będzie coś jeszcze. Ale to nie dzisiaj. W ogóle dajcie znać, jak wam się podoba ta seria z Pakistanu. Bo myślę, że naprawdę wychodzi super. Może się podobać. Dla mnie to w ogóle wszystko świetne. Nowe miejsca się widzi. No dzisiaj też coś nowego będzie? No, na granicy byłem, ale wtedy jak byłem, to granica była zamknięta. W ogóle była tak ochraniana, że nawet się nie dało tak jak w Wechcie. Widzieliśmy, mogłem ją zobaczyć z daleka. No ale z daleka. No pamiętam, piękne jaki były. Pierwszy raz w życiu widziałem chyba jaka właśnie wtedy. I tam pamiętam, że było strasznie zimno. I dzisiaj ma być to samo. Prawdopodobnie będzie na minusie przy granicy. Ale to się okaże, gdy jedziemy. Ruszamy już w trasę. Mam parę godzin przed nami teraz. Niestety tutaj pada, ale podobno dalej już ma być ładnie, ma być słoneczko. I jutro też tutaj już ma być ładna pogoda. No i jutro tutaj będziemy brać łódeczkę i będziemy pływać. Ile ten most ma dokładnie szczebelków? 472 472. i 193 metry długości. 193 metry, okej. A idę przejść. Muszę mieć kamizelkę? Chyba nie muszę, nie? Wiesz co, teraz zaczęli dawać, chyba na całą długość, bo tutaj na pewno nie. No dobra. Ale ochrona, bo nie było tych kamizelek wcześniej, O. ale też, były też wypadki, nie? No właśnie. Ludzie wpadali, naprawdę ginęli, bo No. ta woda jest zimna, nurt jest No. silny. No tak. I dlatego chyba też wymienili te deski i dają teraz kamizelki, żeby być zabezpieczonym. Okej. Dobra, plan jest taki. Na początku przechodzimy mostem tam, z Alą będziemy szli, a z powrotem sobie wrócimy Tyrolką. Albo na odwrót. Bo szczerze nie wiem, w którą stronę jedzie ta Tyrolka, także nawet zobaczymy. Ale te widoki naprawdę mam nadzieję, że te dwie moje serie z Pakistanu zmienią trochę obraz
ludzi tego, co sobie wyobrażają. Że to naprawdę jest tak, że warto przyjechać, warto odwiedzić. Dobra, ubierają nas już. Ale dawno nie byłam na Tyrolce. No, ja ostatni raz chyba na Filipinach, bardzo dawno temu. Ale ja nie będę nagrywała, bo trochę się boję jednak ten telefon tak trzymać bez żadnego. Ale to nie będzie aż tak szybko jechało. No ale wiesz, jeden zły ruch No i telefon w wodzie, no. i Wszystko. Ale nie posikasz się panie, nie. Tak szybko to nie będzie. Wszystko zabezpieczone. Może bro? Okej. taki malutki dawno temu. Nie mieli oczywiście rozmiaru na mój łeb wielki. Normalna sprawa. Jedziemy, ruszamy. Wszystko ogarnięte. Okej. To był taki fal start. Jej, go! Pięknie! No i po wszystkim. Fajnie się, ale nie tak szybko, ale fajnie. Jedzie Ala teraz. Jak było? Bardzo fajnie. Fajnie, to nie? No a tutaj podobno właśnie z tej strony tysiaka kasują, a dlatego, że tam to 2. No ale to jak spoko. Tak, i wiesz co zrobimy? Najwyżej jak wrócimy, to się jeszcze trochę przejdziemy tym mostem. Przejdziemy na pewno, no. Mieliśmy jechać tylko w jedną stronę, ale ze względu na to, że i tak mamy zapłacone 2, to jedziemy 2 i po prostu później się jeszcze wejdziemy na ten most. I teraz będziemy z drugiej strony lecieć, to się wydaje wyżej. No. O, nie. W tą stronę było zdecydowanie szybciej. Czadowo. Jezu, jak to uderza mocno! W tą było szybciej, nie? Jezu, jak to walnęło, ała, ej super, fajnie. Tam na górze jak się stoi, tego stąd nie widać. No, jest dużo wyżej. Ale jest wysoko i jest adrenalinka. Ej, a jest tam gdzieś Kasia, Piotrka? Jedziemy na most. Ten w porównaniu co byłem w Pasu, właśnie w Pakistanie, wtedy to były takie deseczki. To jest nic oczywiście. Ale też fajnie, jak się tak patrzy w dół. Adrenalinka też jest. Znaczy u niektórych, no u mnie nie, ale pewnie niektórzy mają. Jaka dziewczyna wystraszona idzie. No ale się nie ma co dziwić, no. Naprawdę, jak ktoś ma jakieś lęki, no to tak jest. Można się bać. Dla mnie ludzik. Zdecydowanie było gorzej. I tutaj miałem jakieś piękne zdjęcie właśnie na motorze, jak jechałem. Welcome to Pasu. Patrzcie, to jest Pasu Glacier. Tam możecie zobaczyć, jaki język wystaje. Pasu Peak 7478 metrów. O, w ogóle, żebyście wiedzieli, to ma ten język ma 20 km. I cyk. Ala, co nalepiasz? Podróże wojownika! Dzisiaj zobaczycie z takich widoków. Jak najwięcej mogę wam pokazać, bo to jest po prostu tak niesamowite. Jest troszkę gorsza pogoda niż jak byłem tutaj ostatnim razem, bo było zdecydowanie słońce na całe niebo. Ale dzisiejsze widoki też robią fajny klimacik. No a teraz przyjechaliśmy do miejsca, gdzie serwują
Jak Grill serwują mięso z jaka właśnie. Jaki wam później pokażemy. Bo tutaj w górach występują. I tutaj można zjeść sobie steka i burgera. Ja już jaka jadłem parę razy w Nepalu. O, sorry. Także wiem mniej więcej jak smakuje. No ale duża część osób jeszcze nigdy nie jadła. Chcą sobie spróbować. Dobra, ja wam pokażę, tak wyglądają burgery, cheeseburgery. Do tego zupka pomidorowa, a to Mateusz ma jeszcze steka. No i wszystko z takim pięknym widokiem. I dobra muza leci. Naklejka nalepiona. Obok tuk oczywiście. Lecimy dalej. Jedzonko bardzo dobre, także bardzo wam polecam, jak ci ktoś będzie akurat jechał tą trasę w stronę chińskiej granicy, po prostu żeby sobie przejechać Karakorum Highway, wpadnijcie, odwiedzić to miejsce. A jeśli ktoś z was zobaczy dalej moją naklejkę, że tutaj jest, cyknijcie foty i mi wyślijcie. Będzie takie miłe. Udostępnię gdzieś zdjęcia zrobione w tym pięknym miejscu. Dzisiaj niestety same szczyty zaśnieżone, znaczy nie zaśnieżone, tylko zaśnieżone też, bo po czym mi się powiedziało, ale też zasłonięte trochę chmurami. Ale i tak pięknie wygląda. Nie ma co. Każdy się tu prawie zatrzymuje, żeby sobie zdjęcie zrobić. Jesteśmy właśnie w ostatniej takiej miejscowości. Co? Nic z tego? Nie jestem w stanie doładować. Ale popłaciłeś, czy nie? Nie, bo nie jestem w stanie Revoluta doładować. To czekaj na to. No i właśnie miałem mówić o tym, że jesteśmy w takiej ostatniej miejscowości, gdzie jeszcze można cokolwiek kupić, wypłacić pieniądze. No dalej to już jedynie będzie chińska granica, ale tam jeszcze kawałek mamy. Ale zobaczcie, jak tu ładnie już góry wyglądają ze śniegu. Im wyżej będziemy jechać, tym będzie więcej śniegu. Wiecie, tym razem jedziemy grupą, jedziemy busem. Ale osobiście, jeśli ktoś podróżuje, tak wiecie, jakiś travel solo i tak dalej, albo nawet dwójkę, to polecam naprawdę wziąć sobie motocykl i przejechać tą trasę motocyklem, tak jak ja jechałem. To było chyba 10 dni. 10 dni naprawdę niesamowitej przygody. Bo jak się jedzie motocyklem, to naprawdę się wszystko chłonie tak, że no bardziej się chyba nie da. Także bardzo polecam. Jeśli ktoś chciał, to w Islamabadzie jest taki hostel Backpackers. Ja tam byłem ostatnim razem i właśnie stamtąd wypożyczałem. $10 za dzień płaciłem. Coś takiego. Po drodze miejscowości, gdzie można spokojnie spać, jeść i przeżyć niesamowitą przygodę. Polecam naprawdę. Patrzcie, jak tu co chwilę gdzieś kamienie pousypywane są, tutaj też. Pamiętam właśnie, jak się wtedy jechało 2 razy. Ktoś mi wyskoczył na drogę, zatrzymał mnie. Przez to właśnie, że się osuwisko robiło, że kamienie leciały z góry. Uwierzcie mi, że jak się idzie na takim motocyklu, no to można nawet zginąć. No. Robnie was taki kamień. Może być pozamiatane. Możecie zobaczyć, tu jest całe osuwisko i na szczęście, że jest to zabudowane, bo wszystko tam. Jeju. Taka droga rozwalona przez to właśnie, że kamienie się pousypywały. Patrzcie, tu też się osypały i to niedawno. Ale jakie widziałeś najlepsze krzesło w życiu? No słuchajcie, zaprezentuję wam tutaj. Nie, ty, to nie jest krzesło, to jest przenośna toaleta, moja droga. Tutaj sobie możesz elegancko bierzesz ze sobą i walisz, gdzie ci się podoba, nie? Tak, teraz ktoś się może śmiać, ale to nie ma żartów, taka toaleta podróżnicza. Elegancko sobie składacie krzesełko do plecaka przymontowana. No problem. Możecie, wiecie, rozłożyć, gdzie wam się podoba. Znaczy prawie. No. Ale zawsze wygoda jakaś jest. My właśnie jesteśmy teraz już... Bye bye, thank you so much. Tutaj panowie. Jesteśmy właśnie przy wjeździe do Parku Narodowego. Zostało nam 52 km do granicy. I już się robi coraz zimniej. Nie wiem, czy mówiłem, ale to jest
jedno z najwyżej położonych na świecie przejść granicznych. 4700 metrów nad poziomem morza. Także troszkę jest wysoko już. Głowa może niektórych boleć. No i ostatni checkpoint. No i później już trasą do Chin. Dokładnie do granicy. No i tutaj też niebezpiecznie. Patrzcie, co tu leży. Patrzcie, jak barierki wyglądają. Ile tu się zsypało wszystkiego. Tylko od godziny na bok i tyle. A tak w ogóle zaczął sypać śnieg. Także dzisiejszego dnia przeżyliśmy 4 pory roku. Rano okropna jesień, później wiosna, cieplutko było, później fajnie jak lato, a teraz zima. I coraz więcej śniegu będzie. Podejdę troszkę bliżej i wam pokażę, bo może nie każdy widział, jak wygląda jak. One występują już naprawdę na dużej wysokości. Są do tego przystosowane. W takim Nepalu na przykład służą bardzo dużo do transportu w górach. Że będziemy dzisiaj po śniegu biegać, to się tego nie spodziewałem. Jest zimno, strasznie. A już kierowca nas woła, bo trzeba jechać. Ciekawe ile stopni, ale myślę, że na minusie to będzie na pewno. Bo jest okropnie zimno. Zresztą widać, że sople wiszą. Także na pewno jest. Tak, No i można na piechotę dojść. Moi drodzy, a jesteśmy momentu, kiedy na pan granicy. z kałachem powie stop. Tutaj jesteśmy, a tam chińska granica, chińsko-pakistańska. Tak. A jak lecą. A tutaj, moi drodzy, najwyżej położony na świecie bankomat, który jest na 4700 metrów nad poziomem morza, przy granicy Pakistanu z Chinami. Tam dokładnie jest granica, dookoła wszystko otoczone. To szare, to wszystko, tak pokażę, to wszystko jest drut kolczasty. Jestem tutaj drugi raz, ale ostatnim razem zdecydowanie wyglądało inaczej. Nie było tyle śniegu. No i w ogóle nie można było nawet podejść. Tu, gdzie jestem teraz, to był w ogóle zakaz wejścia. Wtedy ta granica była zamknięta przez 2 lata. Wiadomo z jakiej przyczyny, z jakiego powodu. Teraz jest normalnie otwarta, ale też otwarta jest tylko do listopada. Na sezon deszczowy jest po prostu tutaj wszystko zamknięte. Jest tak zasypane śniegiem, że warunki pogodowe nie pozwalają w ogóle na to, żeby tutaj przejeżdżać. No i to panowie z Pakistanu. Ostatni tu już sobie no już dalej później są Chińczycy. Właśnie zapytałem się ile stopni. Mówią, że jest -7 dzisiaj. Także jest bardzo zimno. Nie ma co ukrywać. Zobaczcie, ile razy tam jest warstw tego kolczastego drutu. Miazga. Fajną ciekawostką jest też to, że właśnie tutaj zmieniła nam się strefa czasowa i aktualnie mieliśmy 17, a mamy 20. Zmieniło się o 3 godziny. Z powrotem warunki pogodowe coraz gorsze, także trzeba zjechać jak najszybciej z tych gór. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, wspierajcie nasz kanał, wspierajcie to, co robimy, żeby te podróże były jeszcze lepsze. A fajne celerki dobrze wyglądają, pamiętajcie. Moim celem jest 1 000 000 subskrypcji. Pozdrawiam.